Cześć, dzisiaj witam Wam właściwie już z zimowej działki. Chciałam Wam pokazać, jak wyglądają moje tunele foliowe, bo ciągle w nich coś rośnie, cały rok, nawet zimą. Ten film właściwie będzie o warzywach zimowych, ale też pokażę Wam, jak to robię, że nie kopię tej gleby w tunelach na przykład. No dobra, zaczynamy. Jak nie wiecie, to te doniczki służą do podlewania. To jest starodawna metoda nazywana oją. Ja po prostu wkopałam ceramiczne, terakotowe doniczki, które całe lato podlewały mi moje pomidory, a teraz podlewają mi moje sałaty i moje musztardowce. Zobaczcie, musztardowce już właściwie można zbierać, ucinać pojedyncze listki. Ale tutaj miałam wizytę królika, który każdej pojedynczej sałacie wygryzł w środek, czyli te listki już powoli odrastają, no ale nie mają łatwego życia. Tu zaraz będę podlewać, ale co chciałam powiedzieć o pomidorach, które tutaj były, to po prostu ucięłam je przy ziemi, nie wyciągałam korzeni, bo korzenie rozkładają się w glebie i tą glebę użyźniają, a wokoło korzeni są także mikroorganizmy, pożyteczne bakterie i grzyby, także to wszystko musi zostać w glebie. Taka jest zasada właśnie no dig, nie przekopywania, że ucina się po prostu rośliny, tak jak tutaj był pomidor, i po prostu został ucięty i wszystkie korzenie zostały w glebie. Te sałaty to jest winter crop. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli chcecie uprawiać sałaty pod osłonami zimą, no to musicie znaleźć odpowiednie odmiany. Na przykład winter crop albo te to są salanowa barlach. To są te fajne czerwone sałaty. Pokażę Wam jeszcze inny tunel, ale tutaj mamy salanowe Haflex, która też jest z tych taka fajna strzępiasta salanowa. No i te wszystkie powygryzane sałaty, ale tutaj zobaczcie, musztardowce już pięknie rosną i nadają się do zbioru, a jest dopiero 2 grudnia. Chciałam tylko tak na marginesie zaznaczyć, że jeżeli chcecie uprawiać warzywa zimowe, to nie zaczynamy tych warzyw zimą. Zaczynamy je w sierpniu i we wrześniu, tak jak ja to zrobiłam z sałatami i z musztardowcami, bo teraz już nie ma tyle światła, żeby te rośliny po prostu efektywnie rosły, a jeżeli posadzimy je w październiku, na początku listopada, to wtedy możemy te sałaty przezimować, ale zastrzegam, że muszą to być odpowiednie odmiany zimowe. Tutaj w Anglii ja uprawiałam Winter Imperial, Arctic King, wszystkie salanowy dobrze sobie radzą zimą, Winter Crop, także te sałaty w tym roku mam. No i oczywiście różnorakie musztardowce i roszponki. No i także bardzo ważne jest zimą, żeby zachować wilgotność gleby pod osłonami, bo jeżeli nie podlejemy pod osłonami, to nam gleba wyschnie, zwłaszcza jak wiecie, lato było gorące i wtedy całe życie glebowe zamiera albo przemieszcza się głębiej. Dlatego ja co kilkanaście dni, zależnie od pogody, uzupełniam te doniczki. Jak będzie duży mróz, to je wyjmę, ale tutaj raczej gleba pod osłonami nie zamarza, także one nie mają ryzyka, że popękają. No i także polewam glebę po wierzchu pomiędzy tymi doniczkami. Zaraz Wam pokażę, muszę tylko wziąć sitko. Także bardzo ważne jest utrzymywanie wilgotności gleby, ale też nie za bardzo wilgotno, bo wtedy nam zaczynają te sałaty pleśnieć. No i musimy także wietrzyć wszystkie nasze szklarnie i tunele foliowe zimą, żeby nie dopuścić do pleśnienia tych warzyw. Jeszcze zobaczcie, mamy róże. To jest Golden Celebration. I tutaj jeszcze mam, to jest chyba Desdemona. Też ma jeszcze kwiatki.
Tutaj passiflora ma pączki, bardzo późno zaczęła kwitnąć. Myślałam, że padła, ale kwitła. Nie wiem, co teraz z nią będzie, ale wygląda dosyć ozdobnie. Takie zwieszające się pędy passiflory. Tutaj mam posadzone moje roszponki, które uprawiałam z nasion i też zaczęłam gdzieś w sierpniu. Roszponka rośnie bardzo wolno i przykryłam je siatką i bardzo dobrze, bo zobaczcie, to są bobki królika. Jeżeli bym nie przykryła siatką, to by mi wszystko zjadły po prostu. Taką mam tutaj właśnie menażerię na działce, że różne zwierzęta przychodzą i mi wszystko zjadają. Także mam nadzieję, że moje roszponki są bezpieczne. Tutaj w pierwszym tunelu sałaty wyglądają lepiej, bo ich nic nie zjadło i musztardowce także. Zobaczcie, to co wam mówiłam, kolorowa mieszanka musztardowców. Zobaczcie, jedne takie strzępiaste, drugie takie fajne fioletowe, fajne takie cieniutkie, strzępiaste. To wszystko dodaje wartości do naszych sałatek zimą, a musztardowce są z rodziny kapustnych i są bardzo dla nas zdrowe, dostarczają różnych związków siarki. Zobaczcie na te sałaty. To są salanowy, te zielone, Hawking. W tamtym tunelu mam czerwone i różne takie strzępiaste. I tutaj, zobaczcie, no te to definitywnie się już nadają do zbioru. I widzicie, to otrzymujemy, jeżeli siejemy musztardowce w sierpniu i wrześniu, to możemy zbierać już od początku grudnia. Także te sałaty, jakbyśmy się uparli, to możemy pojedyncze listki już obrywać i to nawet jest dla nich dobrze, bo to zapobiega pleśnieniu od dołu, a także chowaniu się ślimaków pod liściami, które także lubią mieszkać w tych moich doniczkach. Chowają się, jak nie ma w nich wody. No zobaczcie, no początek grudnia i mogę normalnie zbierać sałaty. Zobaczcie, a tutaj także testuję, jak wrotycz działa na gryzonie, bo tu mam posadzone kapusty wiosenne, to jest Spring Hero F1 i po prostu co roku są jedzone przez szczury albo myszy, więc położyłam ususzony wrotycz. On jest teraz trochę wilgotny, ale podobno wrotycz działa odstraszająco na gryzonie. No i testujemy. Na razie tutaj to są ślimaki. Ślimaki wyjadły, ale na razie gryzonie mojej kapusty nie ruszyły. Zobaczymy, co będzie dalej. Moi drodzy, a jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy w Polsce można też uprawiać warzywa zimowe, to zajrzyjcie sobie na Instagram, na konto Jedzeniogród. Ta pani prowadzi taki market garden i dostarcza warzywa do restauracji, do sklepów warzywniczych i z powodzeniem uprawia warzywa zimowe pod osłonami oczywiście i piękne sałaty, piękne roszponki, musztardowce, co tylko, także latem uprawia warzywa. Bardzo fajne konto, polecam Jedzeniogród, także w Polsce także się da. Zobaczcie, zobaczcie, parę ciachów i tyle listków do sałatki. A teraz uwaga, uwaga, usuwam ostatni pomidor z moich tuneli i właśnie tak to robię. To jest Sun Cherry Premium, którego zostawiłam, bo jeszcze ciągle miał owoce. Metoda sznurków, którą ja używam, ułatwia cały ten proces. Po prostu wyciągamy sznurek, na końcu którego był tylko supełek, pętelka i ucinamy pomidor przy ziemi. I oczywiście ucinamy u góry tak samo i usuwamy z tunelu, zostawiając korzenie w glebie. A teraz na koniec weźmiemy sobie trochę topinamburów, które wykopałam w zeszłym tygodniu. Zobaczcie, ile ich mam. Duże bulwy. Zaczęłam je próbować, ugotowałam, zjadłam. No, miałam skutki uboczne, muszę powiedzieć, ale dziękuję Wam za wszystkie Wasze rady. Zabiorę trochę dla koleżanki, bo jej mąż jest szefem kuchni i podobno marynuje albo kisi.
No i podobno je bardzo uwielbia, ale on jest Azjatą, który pochodzi z Włoch, także pewnie wie, co robi, no i jest kucharzem. Także spróbuję też zamarynować, albo zakisić, albo ugotować z kwaskiem, albo z odrobiną octu jabłkowego, no bo przecież to się nie może zmarnować, prawda?